skuter do wypożyczenia i takie kłady, nawet takie duże, więc jakby ktoś chciał. Ta autostrada Bilbao do San Sebastian to jest 1,75, taki krótki odcinek, a później ten dłuższy odcinek to jest 15,84. Diesel 1,60 euro, benzyna 95, 1,70 euro. Właśnie zatrzymaliśmy się na takim parkingu z Park for Night, wjechaliśmy tutaj, zapłaciliśmy 13 euro. Dawaj szybciej, bo tutaj szybko strasznie woda. Zobaczcie, jak szybko zalewa to miejsce. Dobrze, że właśnie uciekamy. O, mówię wam w ostatniej chwili, zobaczcie jak woda płynie. Tam jest ta ławeczka, wszystko praktycznie już zalane. Takie są uroki jeżdżenia angielskim samochodem w Europie. O, Anglia! Niestety pasażer musi płacić, ale tak wieje, że aż buja całym kamperem na lewo i prawo. Aż widać czasami na tym aucie przed nami, jak mu tym bagażnikiem dachowym majta. No jest 20:42, udało się wjechać na prom, ale naprawdę taki tłok, dużo ludzi, wszyscy się pchają, trąbią. Ciężko było, ale jakoś wjechaliśmy. Jeszcze takie małe podsumowanie naszej podróży. Zrobiliśmy 4202 km. Witajcie, kochani. No więc nadszedł ten dzień, wyjeżdżamy. Koniec naszych wakacji, świąt w Hiszpanii. Ostatni dzień tutaj. Wszystko już zrobione, serwis zrobiony. Ruszamy w drogę powrotną. Jest 1 stycznia, godzina około 11. Jutro mamy prom 2 stycznia o 19:40. Także chodźcie z nami, jedźcie tą drogę powrotną. A tak jeszcze a propos, pogoda nam cały czas dopisuje. Odkąd jak przyjechaliśmy do San Sebastian, to cały czas mamy słoneczko. I dzisiaj też mamy słoneczko. I też, no tylko jeden dzień był źle, ale wtedy było fajnie, było słońce. Robimy serwis, ale zobaczcie, tutaj jeszcze właściciel ma skuter do wypożyczenia i takie kłady, nawet takie duże, więc jakby ktoś chciał przyjechać i się nudził, spokojnie może od niego to wynająć. Są pralki, 4 euro. No jesteśmy praktycznie w San Sebastian. Fajnie wszystko jest pusto na autostradach. Dzisiaj jest 1 stycznia, dlatego nowy rok. Jeżeli chodzi o koszty, to autostrada praktycznie z Bilbao do San Sebastian to jest 1,75, taki
krótki odcinek, a później ten dłuższy odcinek to jest 15,84. Także my lecimy dalej. No i tankujemy, stoimy praktycznie na ostatniej stacji, takiej przy autostradzie w Hiszpanii. Tak prezentują się ceny paliwa. Diesel 1,60 €, benzyna 95 1,70 €, lepszy diesel 1,69 i lepsza benzyna 98 1,79. Także takie są ceny w Hiszpanii na dzień dzisiejszy, to jest 1 styczeń 2024. Na pewno we Francji już będzie troszkę drożej, więc zatankujemy sobie do pełna. Mamy no, troszkę mniej jak pół baku. Do celu, do portu w Calais 12,40. 1082 km. Trzeba jechać. It's 2 a.m. when we close the bar, but we're in the get-go. Next place, give me someone. I could dance with you beneath the stars, 'cause when I want it, then I want it, yeah, I want you. Everything stops when you move like that, and I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, 'cause right now I'm in it. I feel kinda dizzy when I'm staring at you, and I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Yeah. Maybe Francja. Od razu płacimy. Płaczemy i płacimy. Jechaliśmy właśnie do Francji i tylko za granicą. To już znak, że paliwo we Francji na autostradzie diesel i benzyna kosztuje około 1,96, także prawie 40 pensów jest różnicy. No dodam, że my tankowaliśmy przy autostradzie w Hiszpanii. Cześć kochani, jest godzina prawie 22. My jesteśmy przed La Mans, zaraz znalazłem tutaj jakiś camper plac. Zaparkujemy, tylko przy okazji zatankowaliśmy w Leclercu. Powiem wam jakie są ceny paliwa. Benzyna 1,77, 1,75 i 1,7 i diesel 1,67. Także zatankowałem do pełna. Stąd mamy jakieś 5,5 godziny do promu w Calais. A my jedziemy na parking. Jakieś 15 minut stąd. Właśnie zatrzymaliśmy się na takim parkingu Spot for Night. Wjechaliśmy tutaj, zapłaciliśmy 13 € za nocleg. Ogólnie fajnie pusto, ale ciemno strasznie, nic nie widać, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Pada deszcz, zimno, nie to co w Hiszpanii, więc niestety. My kładziemy się spać, ja wrzucam obok gdzie jesteśmy oraz mapkę, także widzimy się jutro. Cześć! Dzień dobry w kolejnym dniu. Właśnie wstaliśmy, jemy pyszne śniadanko jeszcze z hiszpańską szynką. Obudziliśmy się tutaj, całą noc padał deszcz na tym parkingu. Jak możecie zobaczyć przez okno, nic tutaj dookoła nie ma, pola, ale z tyłu jest rzeczka. Przed chwilą pan przyszedł z obsługi, powiedział, żeby stąd w miarę szybko wyjeżdżać, bo ten teren będzie zalewany, więc jemy szybko śniadanie, jeszcze trzeba opróżnić toaletę i zrobić serwis i naprawdę uciekamy, bo już jest godzina 11. O 19 mamy prom, a jeszcze mamy 5,5 godziny jazdy. No pan miał rację, tu rzeczywiście już zaczyna woda się zbierać, tam jest taka rzeczka. Szybko stąd musimy uciekać, bo zaraz nas tu zaleje i ponoć odcina drogę wyjazdu z tego parkingu. A jeszcze muszę zrobić serwis, tutaj na polach już wszędzie jest woda. Tam wyżej pojedziemy, gdzie tam ten kamper też przed nami uciekł. Także lecimy. Dawaj szybciej, bo tutaj szybko strasznie woda. Dawaj.
szybko zalewa to miejsce. Dobrze, że właśnie uciekamy. Zobacz. No ja wiem, właśnie patrzę. Patrzcie. No. Słuchajcie, jak jeszcze byśmy spali tak do 10, do 11, to byśmy byli cali w wodzie. Tam wszystkie place, jak widać, jest zalane. Wszystko jest zalane tutaj. Jakbyśmy pojechali, to niestety to by było wszystko zalane. O, mówię wam w ostatniej chwili, zobaczcie jak woda płynie. Tam jest ta ławeczka, wszystko praktycznie już zalane. My staliśmy tam, gdzie ten domek. Także, o tam. W ostatniej chwili udało się tutaj wyjechać. Dobrze, że pan przyszedł z obsługi i powiedział, bo gdyby to ta powódź naszła w nocy, to byśmy mieli trochę problem. Także my serwis zrobiliśmy, zatankowaliśmy, jedziemy. Tutaj jest taki problem z tym placem, że cena to jest około tam 13 euro, ale żeby tu wjechać, trzeba wyrobić sobie taką kartę, która w tym automacie się wyrabia i trzeba zapłacić dodatkowo 5 euro za tą kartę. Ale ponoć można ją używać w kilkudziesięciu lokalizacjach w całej Europie. Muszę popatrzeć gdzie. Ją się tylko doładowuje online, przyjeżdża się i na bramie się odbija i się wjeżdża. Także my ruszamy w stronę portu. Trzymajcie się i do następnego ujęcia. Także jakbyście chcieli tutaj przyjeżdżać w grudniu albo w styczniu, tak jak my, jest deszczowo, to uważajcie, lepiej tutaj nie stawajcie. Takie są uroki jeżdżenia angielskim samochodem w Europie. O, Anglia. Niestety pasażer musi płacić. Wpadło na kaję. No, wracamy, już zostało ile? 3 godzinki? Jakieś 3 godziny do celu. Mam 2 nawigacje, ale tak głównie patrzę na TomToma. Także coś tam się stało, bo pan... Na co on cofa? No Także co? będziemy. No co? Co on cofa? Nie wiem. No, przepraszam. Nie wyłączyć, prawda? Ale co są nie dobrze. O, cofa, już cofać. Ticket trzeba włożyć. No dobra. Ile? Zaraz. Poszło. Ile zapłaciłeś? Nie wiem. Nie wiem, o tym nie mówiłam. Cześć, witajcie. 16:30. Właśnie dojeżdżamy na port. Strasznie wieje. Dostałem właśnie wiadomość, taki alert na telefon, że w okolicach Calais są powodzie. Patrzcie. Także no, jedzie się teraz tak nie za ciekawie. Ogólnie praktycznie przez całą Francję leje deszcz. Calutką. I całą noc jak spaliśmy O, też lało. tutaj będzie. Zaraz Także- wam pokażę. Wieje też bardzo. Na promie może być nieciekawie. Stoimy sobie tutaj do pierwszych okienek.
paszportami, ale tak wieje, że aż buja całym kamperem na lewo i prawo. Aż widać czasami na tym aucie przed nami, jak mu tym bagażnikiem dachowym majta. O. I mu nie odleciał. Się boi cały karawan, campervan. Ale my stoimy, czekamy i co? Nic nie ma takiego. Tylko wiatr i woda. Dobra, już zrobiliśmy paszport i wszystko, numer, teraz czekamy. My będziemy na ferii o 7. 19. A mieliśmy mieć 19:40, czyli 40 minut wcześniej. No, ale musimy czekać 2 godziny i w tym korku. Nadal czekamy. Mieliśmy prom mieć o 19. Niestety jest opóźnienie z powodu wiatru i sztormu na morzu. Więc o 20 nasz prom będzie wypływał. Jest za 15. 20. Myślę, że zaraz będą nas załadowywać. No jest 20:42. Udało się wjechać na prom, ale naprawdę taki tłok, dużo ludzi, wszyscy się pchają, trąbią. Ciężko było, ale jakoś wjechaliśmy. No i jesteśmy, 22:44, dokładnie czasu angielskiego, ale strasznie długo się zeszło. Po pierwsze było opóźnienie z wjazdem, po drugie prom płynął prawie 3 godziny, ponieważ były duże fale i musiał czekać przed portem, aż wpłynie, aż przed nim statek jeden wypłynie. Także no, jesteśmy w Anglii, wracamy do domku, jeszcze jakieś 4 godziny jazdy, nie wiem czy dojedziemy czy nie, czy będziemy stawać, zobaczymy. Jak nie będzie mi się chciało spać, to dojedziemy, jak nie, no to wstaniemy. Także widzimy się już pewnie w domu. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy dzisiaj nad ranem. O 5 rano, wyobraźcie sobie. Planowaliśmy przyjechać około północy. Niestety nic nie szło po naszej myśli. Przyjechaliśmy na prom, tak jak widzieliście, dosyć wcześniej. No ale niestety, sztorm był, silny wiatr, promy opóźnione. Wjechaliśmy godzinę później, prom płynął godzinę dłużej. Na powrocie też zachciało mi się spać, musieliśmy stanąć, przespać się z 2 godziny, także dotarliśmy o 5 rano. Na tą chwilę kończymy tą serię Święta w Hiszpanii kamperem. Było bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Kierunek, który obraliśmy, może nie do końca był idealny, ponieważ z tą pogodą było tak w kratkę. To znaczy nie padał deszcz, ale czasami było tak zachmurzone, czasami troszeczkę tam pomrzyło deszczem, ale to ogólnie nie było źle. Było tak około 15-17 stopni mniej więcej. Ale przynajmniej tamten rejon Hiszpanii zwiedziliśmy i możemy powiedzieć, że tam już byliśmy. Bo zazwyczaj wszyscy jeżdżą na wschodnią część. My też tam zawsze jeździliśmy w stronę Alicante, Barcelony. Ale następnym razem pojedziemy i tam. Jeszcze takie małe podsumowanie naszej podróży. Zrobiliśmy 4202 km. Zużycie średnie wyniosło 10,9 litra na 100 km. No i będzie też dla Was podsumowanie kosztów z tej wycieczki. Mamy zeszyt, wszystko zapisaliśmy, także jak podliczę, przygotuję, nagramy Wam, ile wydaliśmy, ile co kosztowało, ile paliwa zużyliśmy. A ja żegnam się z Wami, było nam bardzo miło, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, które dostaliśmy. Jesteśmy za to mega wdzięczni. Więc żegnam się, trzymajcie się wszyscy, dziękuję za wszystko, pozdrawiam serdecznie wszystkich i wszystkiego dobrego. Cześć! I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me.